Jesteśmy dzisiaj w Gliwicach, mieście, które świadomie stawia na rozwój kultury, na ekologię i na rozwój społeczny. Spotkaliśmy się w ramach pierwszego Living Labu organizowanego w ramach projektu Green Circle w Miejskiej Bibliotece Publicznej właśnie w Gliwicach, aby w gronie reprezentantów władz publicznych, instytucji kultury, organizacji kulturalnych, artystów, twórców rozmawiać o zielonej transformacji w sektorze kultury i kreatywnej. To dzisiejsze spotkanie uświadomiło nam, że sporo robimy już dla zielonej przemiany, że nasze działania są może i szeroko zakrojone, ale dzisiejsza wymiana zdań pokazała nam, że musimy je uporządkować, że musimy przeprowadzić ich ewaluację i sprawdzić, czy na pewno wszystko, co możemy, już zrobiliśmy. Na pewno okaże się, że jeszcze wiele wyzwań przed nami w tym działaniu. Kultura to nie są tylko organizacje wydarzeń. Instytucje kultury budują obiekty związane z kulturą, rozdysponowują środki związane na realizację działań kulturalnych i w różny sposób tą zieloną energię, zieloną kulturę można wykorzystywać, kultywować, promować, edukować i dzięki temu naprawdę ta planeta na kulturze może zyskać. Niezwykle, myślę, ważne wnioski po dzisiejszym spotkaniu, a w zasadzie dwa takie słowa klucz, które mnie nasunęły się po dzisiejszych rozmowach, to edukacja i sieciowanie. Edukowanie, czyli wciąż dzielenie się z różnymi pokoleniami, z różnymi sektorami, doświadczeniami i wiedzą w obszarze danych problemów i sieciowanie, bo bez sieciowania, bez współpracy wymiana tych doświadczeń nie byłaby możliwa. Dla mnie to, co dzisiaj wybrzmiało bardzo mocno, to w sumie takie dwa najważniejsze chyba aspekty, czyli kwestia takiej edukacji wewnątrz czy NGO-sów, czy instytucji kultury, abyśmy lepiej rozumieli z czego korzystać i jak działać. No i rzecz dla mnie niezwykle istotna, bo tak też działa Festiwal Improviso, a więc sieciowanie rozumiane w różny sposób. Były tutaj przykłady wykorzystywania infrastruktury, dzielenia się możliwościami technicznymi, ale dla mnie niezwykle ważną kwestią w sieciowaniu jest ta wymiana też merytoryczna i takie planowanie działalności, które pozwala właśnie uwzględnić kwestie ekologiczne. Dla mnie bardzo ciekawe było to, w jaki sposób inne osoby postrzegają w ogóle to zagadnienie, w jaki sposób instytucje myślą, ponieważ ja jestem artystą i troszkę inaczej widzę te zagadnienia. Myślę, że wymiana takich doświadczeń jest dość ważna. To, co mam nadzieję mogłam wnieść tutaj dla wiedzy, dla innych, jest jakby w jaki sposób artyści funkcjonują w świecie ekologii, w jaki sposób wykorzystują materiały naturalne, a też w jaki sposób wiedza i doświadczenie z zakresu działań z naturą wpływa na ich współpracę międzynarodową, ale i współpracę z instytucjami, a także ze społecznością lokalną. Wszystkie te pola tutaj spotkań, debat, praktyki, które się zazębiają w ramach tego spotkania, czy to właśnie przychodzące ze strony opowieści o tym, czym jest doświadczenie pracy na narzędziach związanych z ekologią w bibliotekach, w instytucjach kultury, także w instytucjach, które operują na poziomie właśnie instytucji samorządowych. Te spotkania, ich zazębiania się są dla mnie najbardziej interesujące i konkretne, bardzo jakieś takie namacalne, związane z tym, co jest blisko ziemi, blisko życia, blisko praktyki i te transfery właśnie doświadczeń wokół konkretów są dla mnie w tych spotkaniach najważniejsze. Dzisiejsze spotkanie pokazało, jak ważna jest rozmowa, jak warto rozmawiać, jak warto się spotykać i jak wnioski z tego typu spotkań, z tego typu dyskusji mogą być inspiracjami do wdrażania faktycznych, praktycznych rozwiązań. Wnioski z tego spotkania będziemy chcieli przedstawić w Wenecji w trakcie spotkania Europejskiego Living Labu już na początku grudnia. Natomiast to, co dla mnie osobiście było najbardziej interesujące, to zaangażowanie uczestników i też to, z jakimi wnioskami pojedziemy do Wenecji. Pojedziemy na pewno z wnioskiem
że jest potrzebna baza wiedzy dotycząca zielonej transformacji w sektorze kreatywnym, że jest potrzebna ewaluacja działań, że jest potrzebna większe wprowadzenie elementów edukacyjnych w działalność kulturalną związanych z zieloną transformacją. Rozmawialiśmy o bardzo ważnej roli artystów jako inspiratorów dobrej zmiany, tej zmiany ekologicznej, która może nastąpić w sektorze kultury i kreatywnym.